Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wymiany oleju filtrów Toyota Avensis T27 2015 rok z przebiegiem 67 000 km. Auto zadbane, krajowe, w dobrych rękach, wiele lat można powiedzieć w rodzinie. Także już przełączam na drugą kamerkę i powiem kilka słów o tej wymianie. Pierwsze co, puszczamy w aucie olej. Przy każdej wymianie filtrów olejów pierwsze co robię, puszczam olej, tak żeby do ostatniej kropelki wyciekł. Później biorę się za resztę filtrów, jakąś tam oględziny, diagnostykę samochodu, wszelkie wymiany innych filtrów i ten olej ma czas spokojnie, czasem nawet jak robię inne auta, kilka godzin wylecieć do ostatniej kropelki. Wtedy mamy pewność, że cały zleci. Żadnych wysysarek, jest korek w misce. Wymieniamy normalnie, jak Bóg przykazał. Bo z wysysarkami tak bywało, że komuś weszło 3 litry oleju, a wchodziło 4. Nie dossała, nie wyssała. Tutaj wiemy, że jeżeli sobie robimy inne roboty, do końca, do ostatniej kropelki on nam zleci. Nieraz jest tak, że 2 godziny i jeszcze coś tam kapie. Więc ja tak zalecam, ja tak robię. Nie na czas, nie na prędkość, tylko na jakość. I tak polecam każdemu. Wracając właśnie do wymiany oleju. Mamy taki oto filterek. To jest już z obudową odkręcone ustrojstwo. Zaraz wejdę do kanału, Wam pokażę. Musimy mieć do tego odpowiedni albo klucz, a ja Wam pokażę, bo się z tym kiedyś nagimnastykowałem, jaki sobie kupiłem ciekawy klucz. Wiadomo, są takie gotowe zestawy, ale ja sobie kupiłem takie ustrojstwo. Powiem Wam, że to jest narzędzie roku. Nie jest to drogie, a naprawdę nawet nie tylko do filtrów, ale do innych rzeczy może się przydać. Są tu 3 położenia, szerzej, węziej, są takie ząbki. Zarąbiste, powiem Wam, narzędzie. Polecam każdemu i tym bez problemu odkręcimy. No trzeba oczywiście uważać z odkręceniem, z dokręceniem, żeby nie połamać tej plastikowej obudowy, aczkolwiek jest do dokupienia. Poprzednia podciekała, więc kupiliśmy kiedyś na zapas. Klient ma do tej pory. I tak, tu mamy na dole w osłonie taką klapkę, która jest odchylona już. Ona jest na 3 kołkach. I później odchylamy sobie tą klapkę i wpinamy sobie kołeczek. Tutaj jest dziurka, wtedy ta klapka nam nie przeszkadza. Ojej, o, już demoluję. Dobra, światło nam padło, ale dobra, no przygody muszą być. Nieważne. Dobra, to będę sobie świecił tym światłem. I oczywiście koreczek. Nie dokręcamy zbyt mocno, żeby nie zerwać gwintu. Filtr, obudowę dokręcamy jakieś około 25 Nm, nie za mocno. Ja może troszeczkę mocniej dokręcam niż 25 Nm. I tu jeszcze mamy takie zabezpieczenie, ja sobie to wyjmuję, żeby się ten filtr nam nie odkręcił. Ja to wyjmuję, później przy przykręcaniu to wkładam i on akurat jak ten filtr się dokręci, to opiera się ta zapadka o filtr, żeby on się po prostu nie odkręcał. Koreczek wygląda tak. Jeżeli nam coś tam podcieka, zmieniamy tą podkładkę. Niestety w zestawie z filtrem tego nie ma. No i chyba tu od spodu, tutaj oczywiście przy świece dostrzegłem takie ślady płynu. No i zdiagnozowałem kolejną jakąś mikrousterkę. Jedyny wyciek, jakie te auto ma, to gdzieś tam jest zapocenie takie, właściwie to nie wyciek, takie zapocenie spod chyba obudowy rozrządu, ale nie jest to niepokojące. Japończyki są suche, jeszcze trzymają jakość. Toyotka jeszcze z tych lat trzyma jakość, więc tu wszystko, skrzynia biegów jest sucha. Wychodzę. Dalej opowiem o filtrze powietrza. Filtr powietrza, wiadomo, wypinamy kostkę od przepływomierza. Tu jest wpięta w tą taką spinką. Wyjmujemy tą spinkę, podważamy i tu wprowadzona jest wiązka w takie zagłębienie. Odchylamy sobie filtr. To jest nasza właśnie ta kostka, wiązka. Odchylamy sobie na bok.
I generalnie pamiętamy, że filtr jak wkładamy, on ma tu taki narożnik. Już widziałem, że niektórzy na siłę wepchnęli jakoś inaczej, odwrotnie ten filtr. Zawsze dajemy narożnikiem do tego róg do rogu. I tu jeszcze dwa takie są jakby podcięcia w obudowie, które pasują w te miejsca. I powiem Wam tak, to jest filtr niby dobrej jakości, ale generalnie stary był taki jakiś bardziej gąbkowy i on pasował. Jakoś można było go zapiąć bez problemu. Ten już próbowałem i namocowałem się, bo tu jest taka guma uszczelka i naprawdę trzeba go ścisło, idealnie tu wpasować, żeby on dobrze nam się zapiął na tych zapięciach, bo to są dwa takie zapięcia. Zapomniałem o tym powiedzieć właśnie, że w tych miejscach. I sztuka cała polega, niby to jest proste, ale sztuka polega, żeby go idealnie tu włożyć w te ząbki, idealnie włożyć obudowę w te prowadzenia tutaj, żeby on nam się dobrze zapiął. Żeby wszystko nam weszło, bo mówię, widziałem przypadki, gdzie to się wszystko popodwijało i akurat ten filtr z tą taką uszczelką, niby mówię, jest lepszej jakości, ale bardzo ciężko tu wchodzi, także jest to kłopotliwe. Teraz tak, idziemy do filtra. Jeszcze powiem o tym wycieku. Tylko muszę wziąć jakąś lampkę, żeby Wam przyświecić. No, zdiagnozowałem kolejną usterkę, bo tak, płynu oczywiście minimalnie jest za mało. Płyn różowy, tak jak tam na dole było widać. I generalnie przy pompie wody mamy jakieś delikatne oznaki właśnie wycieku tego płynu. Ślady nam zostawia, więc wnioskuję, że do wymiany będzie pompa wody. Ale to raczej nie z przebiegu, tylko wychodziłoby na to, że po prostu 9 lat auto już troszkę ma przebiegu. Bardziej z wieku niż z przebiegu. O to mi chodziło. Teraz tak, idziemy do filtra kabinowego. Tu jest stary, zawalony, jak się ma Wiktor. Zawsze patrzymy sobie, bo ważny jest kierunek tego filtra. Patrzymy sobie, skąd ten brud nam leciał, wtedy wiemy, gdzie mamy wlot powietrza. Ewentualnie możemy sobie w obudowę, czy tam gdzieś tam we wlot, jak ktoś pali papierosy, nie polecam nałogów, ale ja akurat palę te elektryczne, dmuchnąć sobie dymem i wiemy włączyć zapłon, nadmuch i wtedy sobie zobaczymy kierunek wlotu, chociaż ta metoda też jest, nieraz mamy filtr rozpięty, więc może nam paliwo polecieć czy coś takiego, więc najlepsza metoda to zobaczyć po prostu po starym filtrze, gdzie mamy brud. Wtedy na przykład tak jak stąd był brud od góry, czyli znaczy, że powietrze jest zasysane od góry do dołu. I teraz tak, tu jest taka, tu w ogóle wyjmujemy do wymiany tego filtra, wyjmujemy schowek. Schowek jest na takich tutaj zabezpieczeniach. Podginamy trochę ten schowek z jednej, z drugiej strony, wyjmujemy go, rozpinamy sobie ten amortyzatorek tutaj, teleskopik i mamy taką klapeczkę i za tą klapeczką jest ten filtr. I co Wam powiem ciekawego, ta klapeczka, bo zawsze jest zagadka właśnie, w którą stronę jest zasys, jak montować te filtry kabinowe. No i tak, tu jest klapeczka up, czyli do góry. A powietrze leci nam od góry do dołu. A na klapce jest up. O, znowu lampka. Wszystko dzisiaj leci. Chyba już po prostu trzeba iść na urlop. A powietrze nam leci od góry do dołu, więc według mnie, mam tu drugi filtr, filtr węglowy, taki lepszy, który jest kierunkowy. Bo niektóre być może nie są kierunkowe. Ten akurat jest kierunkowy i on ma strzałkę airflow, strzałka do dołu. Czyli według mnie montujemy go w ten sposób, czyli strzałką do dołu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś spostrzeżenia, dlaczego tak jest, to proszę o komentarze, bo mnie to trochę zdziwiło, nie? Tu jest, no bo tej klapki inaczej nie idzie zamontować, więc trochę dziwne, nie? Nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi. No i tu jest up do góry, a powietrze jest zasysane do dołu, wpychane w wloty powietrza do nagrzewnicy, czyli według mnie, skoro powietrze jest od góry do dołu,
to tak samo montujemy ten filtr. Ale tak jak mówię, jak ktoś ma na ten temat jakieś inne ciekawe pomysły, ja myślę, że to właśnie tak się montuje. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że filtr kabinowy i filtr powietrza, kompresorek bierzemy dmuchawkę albo jakiś odkurzacz i to wszystko dokładnie oczyszczamy, tak żeby oczywiście zatkać sobie przepływomierz, żeby nam tam nie leciało do środka ten piasek i brud, żeby to oczyścić, bo nieraz widziałem, że ktoś po wymianie w ogóle nie wybiera tego piasku, to trzeba wydmuchać, oczyścić, żeby tam nie z powrotem ten filtr od razu tam się nie pozatykał nam. A jeszcze taka krótka wstawka, dogrywka, bo klient zgłosił, że tu gdzieś na wycieraczkę z prawej strony leci jakaś woda, prawdopodobnie odpływ od klimatyzacji, stwierdził, że może być zatkany. Tu mamy ten odpływ, zdejmujemy te dwa plasticzki boczne, takie są dwa plasticzki, wypinamy i mamy taką rurkę odpływową. Ja ją przedmuchałem, dałem tu tyrytytkę, żeby to było takie szczelniejsze, przepchane, przedmuchane, ale podejrzewam, że przyczyną tego wycieku jest wina tego podszybia. Wiem, że on tu coś walczył, auto stało pod drzewami i te podszybie po prostu gdzieś tam było zasypane strasznie syfem, kolkami i podejrzewam, że są zapchane odpływy od tego podszybia, więc to podszybie wydmucham, oczyszczę i to powinno pomóc. Wydaje mi się, że wina była zatkanego podszybia. Często to się zdarza. Usuwajcie te właśnie kolki, ten syf z drzew, jeżeli mieszkacie gdzieś tam przy lesie, na uboczach, gdzie są jakieś tam drzewa, więcej drzew, więcej kolek, liści. Oczyszczajcie sobie to podszybie, bo tam przy okazji Wam nie będzie gniło. Mechanizm wycieraczek nie będzie dostawał, bo to oczywiście gnije też mechanizm wycieraczek. No i nie będzie jakichś tam zatkanych odpływów, które spowodują Wam powódź w aucie. Także zwracajcie na to uwagę. Przechodzimy do świec zapłonowych. Tu akurat jest instalacja gazowa. Świece były wymieniane 40 do 50 tysięcy kilometrów temu. Zalecam wymieniać częściej te świece. I delikatne było jakieś nieregularne wypadanie zapłonów. Chyba na wolnych obrotach klient tak stwierdził. Poprosił o wymianę właśnie tych świec. Chociaż według mnie powinny być już dawno wymienione, czyli częściej. Ja w swoich autach takich dużolitrażowych, czyli jakichś V-kach, V8-kach wymieniałem kiedyś tak, ale nie tylko w V8-kach, wymieniałem z reguły co 15 tysięcy kilometrów mniej więcej, tak średnio. Ale tu są świece drogie, irydowe, więc myślę, że 30 tysięcy kilometrów będzie spoko. I tak, mamy ceweczki, które odkręcamy, dziesiątki, śrubki sobie. Oczywiście najpierw wypinamy kostki, delikatnie uważajcie, żeby nie połamać. Kiedyś, kilka lat temu, właśnie jedna mi się tu ta zapinka jakoś tak zacięła, że delikatnie mi tu pękła. Ale ja to sobie jakoś tam zamocuję na takie cieniutkie tertyteczki, ładnie mam na to taki patencik. Aczkolwiek trzeba uważać, bo to naprawdę jest bardzo kruche. Teraz jest nie taka jakość plastiku jak kiedyś, no i te zapięcia są ścisłe, więc bardzo łatwo to połamać, na to uważajcie. A to taki patencik, jak właśnie Wam pęknie, tak jak mi 4 lata temu, jedna zapinka, to łapiecie takimi małymi tyrtytkami. Dzięki Ci, Panie Boże, za te tyrtytki. Łapiecie tak sobie po skosie. No nikt nie jest alfą i omegą i mi się czasem coś łamie, omsknie. Kwestia tego, żeby zrobić tak, żeby to nie spadło. Tutaj można właśnie tak po skosie sobie złapać między przewodami, żeby tylko przewodów nie zagiąć. Tak to wygląda. Nie wygląda to źle. Trzyma. Jeździło w sumie 4 lata. Jak rozpinałem, tak to wyglądało. Tak samo spięłem. Także no każdemu się zdarza. Nikt nie jest nieomylny. I teraz tak, klucz 14 do świec. Ja mam taki specjalny kluczyk na średnią grzechotkę. I do tego mam średnią taką przedłużkę i do tego jedną bardzo taką króciutką. Bo tu przeszkadza nam to pod szybie. Niektórzy mówią, że trzeba je zdjąć. Ja sobie radzę bez. Po prostu najpierw wkładam klucz do świec. Później dopinam do niego tą przedłużkę, czyli średnią i bardzo króciutką. Akurat starcza.
Tylko trzeba po prostu wrzucić najpierw jedno, później dopiąć to drugie i wchodzi elegancko, bez problemu, bez zdejmowania podszybia. Można te świece wymienić. Dokręcamy je na świecach, ogólnie na pudełkach jest jak dokręcamy. Czyli tam dokręcamy najpierw do oporu, później pół obrotu, 1/4 pół obrotu, 1/16 obrotu. Ja po prostu dokręcam najpierw, aby doszły, później po trochu, coraz mocniej, czuję po prostu taki opór, że już jest koniec i zostawiam. Tak, żeby podkładka się po prostu rozpłaszczyła, żeby było szczelne. I podstawą oczywiście jest tak, smar do temperatury, smarujemy gwinty. I zawsze przy nowych świecach sprawdzamy szczelinę, czy są równe szczeliny, bo już zdarzyło mi się, że świeca, nie wiem, czy upadła, czy źle fabrycznie zrobili i było na przykład 2,3 mm, co jest dużo, przerwy na świecy inaczej. Przy gazie ja akurat delikatnie zmniejszyłem szczelinę, tak na 0,9, 0,85, 0,9 na ciasno zrobiłem każdą, dlatego że świece były trochę inne niż te poprzednie. I zobaczcie, jeszcze taka ciekawostka na temat świec, bo to zawsze diagnozujemy, sprawdzamy podczas wymiany. Zobaczcie, pierwszy cylinder, drugi cylinder, trzeci brązowe, czyli mieszanka prawidłowa, i czwarty cylinder mamy tą świecę taką białą. To by świadczyło o, zobaczcie, porównajmy. To by świadczyło o ubogiej mieszance. I z racji tego, że w aucie jest montowana instalacja gazowa, myślę, że tu problemem będzie właśnie regulacja tej instalacji gazowej. Bądź jakaś nieszczelność, ale auto jest, mówię, świeże, zadbane, bez żadnych przygód, wypadków. Myślę, że będzie wina regulacji. Wątpię, że świecy, bo no raczej w ten sposób by się nie popsuła. Raczej jakby się popsuła, to by słabo przepalała, by była jakaś czarna, coś tam by się z nią działo. Tu jest tak, jakby mieszanka by była za uboga, czyli za ciepło. Olej 5 litrów, nawet nie pamiętam ile wchodzi, ale 5 litrów na 100% starczy. Nie wiem, czy idealnie 5 litrów nawet nie wlewałem, albo 4,5. W każdym bądź razie ja zawsze leję na bagnecie na równo, na maksimum. Płukanek tu nie robię, dlatego że auto jest dość świeże. Więc w tym momencie akurat nie ma potrzeby, aczkolwiek przy autach starych, gdzie ten olej jest zawalony, warto tą płukaneczkę sobie albo kupić gotową, albo ropa, nafta według swoich tam proporcji, tylko żeby nie przesadzić, żeby nie zatrzeć motoru, bo to wiadomo, rozrzedza bardzo olej, ale przydatne i oczyszcza, także nie warto czasem kupować tych gotowych, zawsze warto mieć naftę i ropę. To robi tą samą robotę, tylko trzeba w miarę znać proporcje, nie przesadzać i ładnie nam oczyści silnik, jeżeli mamy zanagarowany i stary olej. No myślę, że to by było na tyle z takich ciekawostek. Pamiętajcie, żeby tą filtra, uszczelkę naoliwić, żeby to na sucho tego nie skręcać, żeby się nie podwinęła, bo mówię, to jest takie dość, akurat ta obudowa tego filtra jest taka dość delikatna, na to, o już się upaćkałem, na to trzeba najbardziej uważać. No i co, zapraszam do innych moich filmów. Zwracajcie uwagę na szczegóły, robicie filtry, oleje, nie na szybko, zwróćmy uwagę, czy żarówka przepalona, czy coś nieodkręcone, niedokręcone, właśnie tak jak tu widać, że już pompa wody podcieka, powiem o tym klientowi i po prostu nie będzie niespodzianek, że rozwali układ chłodzenia, przegrzeje głowicę, czy coś takiego, tylko po prostu za jakiś czas to zrobimy i auto będzie cały czas w 100% stanie technicznym, sprawne, bez kosztów później, bo no dlatego warto mieć zaufanego mechanika, warsztat, bo ja nieraz widziałem, jak ktoś spuszcza olej, ten olej jeszcze leci ciurkiem, ktoś już wkręca ten korek, bo szybciej, szef już goni następny samochód. Dlatego tacy zboczeńcy zawodowi jak ja, takie małe warsztaty, którzy właściciele sami je prowadzą, z reguły rzetelnie podchodzą do tematu i skupiają się akurat indywidualnie na danym aucie, na danym kliencie. Zapraszam do innych moich filmów, subskrypcji, lajkowania. Dziękuję za oglądanie. Cześć, hej!